Tu tam lecimy tu, wielka rafa, skok w dół, delfin, wieloryb, wow! Kangur, koala, Australia. Dzisiaj odwiedzimy wyjątkowe miejsce, na które czekaliśmy od początku naszej australijskiej przygody. Jesteśmy w sanktuarium koali, najstarszym sanktuarium w Australii, w Brisbane. Przyjechaliśmy właśnie, za pół godziny jest jakiś tam pokaz zwierząt, a właśnie widzę jakiegoś wielkiego ptaka i zaczynamy zwiedzanie. Są tutaj koale, kangury, inne zwierzęta Australii, w tym psy dingo. O, tam jakiś był przebieg. I teraz zaczynamy i ja jestem na przykład pod wrażeniem tych nietoperzy. Są olbrzymie. Nie wiem, czy to nie są takie, które wtedy nad nami latały. Były olbrzymie też. Są wielkie. Ja wiem, nietoperze w Polsce, ale w Polsce zawsze były takie malutkie. A te są po prostu takie jak z filmów. Szok. W Australii żyje ponad 80 gatunków nietoperzy. Ten, którego widzimy, to tak zwany lis. Jego rozpiętość skrzydeł sięga do 1 metra, ale nie jest niebezpieczny dla człowieka. Żywi się owocami, nektarem i pyłkiem. Przejdźmy teraz do bardzo dziwnego ssaka, który składa jaja. Ma dziób przypominający kaczkę, ogon bobra, a łapy przystosowane do pływania. O nie, foka go. Look, there he is. It's so cute. There's his feet. I can see his tail. Yeah. But oh look, there he is. There he is. He's hiding. Too many scorpions. I'm gonna hide from you. He's swimming. He's swimming. He's swimming. He's swimming. There's two. There's two. He's showing up. There's two. There's two actually. Dziobak jest jednym z 5 ssaków, które składają jaja. Po wykluciu karmi młode mlekiem. Zamieszkuje tylko wschodnią Australię i Tasmanię. Z ciekawostek potrafi wyczuć prąd elektryczny, więc może polować na swoje ofiary nawet zamkniętymi oczami. Sanktuarium to miejsce, do którego trafiają zwierzęta chore po wypadkach czy pożarach. Ale jest to też miejsce, które dba o zagrożone gatunki. W Brisbane możemy od zaplecza podpatrzeć, jak wygląda szpital, laboratorium i kuchnia dla maluchów, które tu przebywają. To sanktuarium ma ponad 100 gatunków zwierząt. W tym miejscu działa również Instytut Badań nad Koalami, który pomaga chronić malejące populacje tych zwierząt w Australii. Został otwarty w 2018 roku jako Centrum Badań Naukowych. Posiada laboratorium badawcze do analiz biologicznych i weterynaryjnych oraz tzw. Koala Biobank, czyli bank materiału genetycznego, który pomaga naukowcom badać różnorodność genetyczną i choroby tych zwierząt. Spacerując po tym miejscu można dowiedzieć się bardzo ciekawych informacji. Na przykład to, że koala nie jest niedźwiedziem, tylko torbaczem, jest kuzynem kangura. Dodatkowo łatki u koali są bardzo indywidualną cechą i każdy koala ma inne ułożenie, inny rodzaj łatek na swojej sierści, na swojej skórze. Kolejna ciekawostka to taka, że koala żyje tylko we wschodniej Australii bądź w południowo-wschodniej oraz mama koala jest w ciąży 32 do 35 dni, a następnie rodzi ślepego i bez sierści nagiego małego koalę, który sam wpełza do jej torby. Uciekłeś? Tutaj mamy koalę. Akurat drapie się je.
One mają tutaj te liście, ale głównie przygotowywane przez ludzi i one są dokarmiane tak naprawdę, tak? Nie ma tutaj naturalnych jakichś drzewek. Przechodzimy dalej i dalej są też koale. Są tak cudowne. Są dokładnie takie same jak na wszystkich rysunkach, zdjęciach. Są takie piękne. Tylko nie spadnij tam. Misiek. Misiek, trzymaj się jakieś. A tutaj mamy drugiego miśka, który śpi. Fascynujące jest to, że one potrafią się tak ułożyć między tymi drzewami, że nie spadną nawet z dużej wysokości. Oprócz zwykłego zwiedzania i przyglądania się, tak jak my to robimy tym razem, można również uczestniczyć w całodobowych obowiązkach, które wykonują pracownicy, albo można zapisać się na kilkugodzinną czy godzinną sesję zdjęciową. Można wtedy dotknąć koala. Od kilku lat nie można już brać na ręce. Natomiast jak najbardziej za pozwoleniem pracownika można koalę dotknąć, nie tylko się patrzeć. My moglibyśmy tutaj spędzić wiele godzin. To już drugie nasze sanktuarium, w którym są koale, a trzecie ogólnie sanktuarium, które odwiedziliśmy podczas tego wyjazdu. Tutaj rzeczywiście ta ilość koali jest olbrzymia i no, są piękne, niesamowite i fascynujące. Pozwolimy sobie na to, żeby jeszcze trochę na nie popatrzeć. Mamy też jaszczurki. Pięknie. Mamy i psa dingo. Gdzie jest? Nie ma go. Znowu nie ma. Jaszczurek nie ma. Psa nie ma. Ach, tam leży skurczybyk jeden. Zaraz pójdziemy do niego. To już widzieliśmy na Whitehaven. Dokładnie tą samą odmianę, tylko że mniejszy. Dobra, lecimy do dingo i do krokodyli. Mamy jaszczurki. O, tam sobie. Dobra, idziemy do dingo. Cześć, słodziaku. No nie jesteś taki słodki. A w ogóle tutaj można też kupić spotkanie z dingo, głaskanie. Psy dingo to dzikie psy Australii. Nie są klasycznymi wilkami, ani też psami domowymi. To osobna linia ewolucji psowatych. Nie szczekają, tylko wyją i wyjąco śpiewają. Żyją w całej Australii, są wszystkożerne i zazwyczaj unikają ludzi. Czasami atakują też owce, dlatego w Australii zbudowano Dingo Fence, czyli jedno z najdłuższych ogrodzeń na świecie, mierzące około 5,5 tysiąca kilometrów. Okej, mamy też krokodyle. Długości sięgają do 7 metrów i żyją do 100 lat. O, tam jest słodziak.
Wygląda na słodziaka, ale w rzeczywistości to największy gad na świecie i ma jeden z największych uścisków szczęk, więc może być niesamowicie groźny i może czekać na swoje ofiary nawet godzinami. Które wybierze Hubert? A no, czekaj. Gdzie żeś tam poszedł? Zobaczyliśmy koale, zobaczyliśmy psy dingo, zobaczyliśmy mnóstwo jaszczurek. Jesteśmy już chyba ostatniej części związanej z kangurami. Mamy też wielki wybieg dla kangurów. O, słodziaki, ale to są jakieś ciemniejsze, nie? Dokładnie tak. Tutaj są kangury, których wcześniej nie widzieliśmy. Tutaj mamy nowe odmiany kangurów. To jest jakiś rudy taki. To jest taki szary. Piękny. Te rude małe to najprawdopodobniej wallaby, czyli mniejsze gatunki zwierząt spokrewnione z kangurami. I co mu zrobiłeś? Co mu zrobiłeś? Dodam tylko, że to jest właśnie ten gatunek kangura, ten taki wielki, który potrafi kopnąć człowieka. Za to emu to bardzo miłe i interesowne zwierzę. To jest ten motyw, kiedy wchodzisz do toalety i masz z ciebie czopy w parku z zwierzętami. O co wchodzi? To już koniec naszej przygody w tym sanktuarium. Czas na kemping, a tutaj jak zwykle są nasi przyjaciele, nasze ptaki. Każdy zachód słońca tutaj jest piękny. Cała ta paleta barw od niebieskiego przez różowy, przez pomarańczowy jest codziennie, jest po prostu przepięknie. No i jesteśmy w Gold Coast. Gold Coast, od razu takie rzeczy. Tu tam lecimy tu, wielka rafa, skok w dół, delfin wieloryb.